Kurczę, nie pamiętam, czy ten album miałem na kasecie przegrywanej, pożyczonej, czy może oryginalnej. Pamiętam zaś, gdy jechałem autobusem i w swoim Walkmanie usłyszałem pierwsze jego dźwięki. Dźwięki te nie uciekały z przestrzeni międzyusznej, tylko zostawały tam na dłużej. Po prostu powaliły mnie na ziemię. A płytą tą jest Decide Once Upon the Cross. Decide powstają w 1987 roku w Tampie na Florydzie pod nazwą Carnage. Założycielami byli Brian Hoffman, gitara, Steve Ashane, perkusja. Chwilę potem dołącza do nich brat Hoffmana, Eric na gitarze oraz Glenn Benton, wokal bass. Po dołączeniu Bentona zmieniają nazwę na Amon i nagrywają dwie demówki Feasting the Beast i Sacrificial. W 1990 roku zmieniają nazwę na Decide pod naciskiem wytwórni i tak też zwie się ich legendarny debiut. W 1992 nagrywają płytę Legion, zaś w 1995 Once Upon the Cross. Producentem wszystkich płyt był legendarny producent Scott Barnes. I o tej właśnie trzeciej płycie będzie dzisiejszy odcinek. Album ten, gdy się ukazał, wywołał mieszane uczucia. Że wolniej, że prościej, że mniej solówek. A ja wam powiem, że ta płyta mi się bardzo podoba. Uwielbiam ciężkie riffy zatopione w głębokim, mięsistym brzmieniu. I wszystko to znajduje na Once Upon the Cross. Świetne jest również to, że album nie jest przekombinowany i nie zawiera zbędnych wypełniaczy. A 28 minut muzyki nie jest to przytłaczająca długość, a ja lubię takie albumy, gdyż zawsze znajdę czas, żeby sobie odsłuchać w całości. I pamiętajmy, jest wiele świetnych albumów, które mniej więcej trwają tyle samo, że tu wspomnę De Profundis Vadera czy Slayera Rain in Blood. Czasem mniej znaczy więcej. A Decide jak to Decide. Na płycie skondensowali tyle nienawiści, bluźnierstwa i pogardy dla chrześcijaństwa, ile się tylko dało. Wokal Bentona jest jeszcze bardziej przepastny i nikczemny, ale za to można go zrozumieć, co jest ciekawe przy takim growlu. Mi jego maniera wokalna bardzo odpowiada i uwielbiam jego brzmienie. Riffy braci Hoffman hipnotyzują nas swoim bujającym rytmem oraz odpowiednim ciężarem. Perkusja również brzmi głęboko. Całość produkcji jest perfekcyjna. Tu każdy instrument słychać bardzo dobrze, można ją określić jednym słowem, jest po prostu doskonała. A nad wszystkim góruje mięsisty bas Bentona. Teksty są proste, dosadne, bez owijania w bawełnę, do czego przyzwyczaił nas Decide. Są bardzo antychrześcijańskie oraz wychwalają szatana, że będzie naszym panem zawsze i wszędzie. W stosunku do wcześniejszych wydawnictw muzyka na albumie wydaje się bardziej poukładana. Nie ma tutaj takich szaleńczych zwrotów akcji, ale co najważniejsze, zespół nic nie stracił ze swojej piekielnej mocy. Once Upon the Cross jest to arcydzieło death metalu i przynajmniej raz każdy fan tej muzyki powinien je usłyszeć, o ile nie kupić i postawić na swojej półeczce. To posłuchajmy teraz tego deathowego majstersztyku. Po początkowym intro zaczerpniętym z Ostatniego Kuszenia Chrystusa Scorsese zostajemy zbombardowani dźwiękami utworu tytułowego. Bujające riffy, ten świetny groove oraz niski, głęboki wokal Bentona pokazują nam, że tu nie ma lipy. Utwór opowiada o tym, że Jezus został oszukany przez Boga, umierając na krzyżu. When the Satan Rule His World to kolejny hicior deafowy. Riffy są wręcz synkopowane, do tego ciężki wokal Bentona, który z nienawiścią wyrzuca swoje bluźnierstwa oraz wychwala szatana. They Are the Children of Underworld to kolejny rytmiczny kawałek, na pewno świetnie sprawdza się na koncertach, gdyż łeb sam lata w górę i w dół. Jest przykładem wielkiej muzykalności Decide, a opowiada o dzieciach, które żyły na ziemi przed erą Boga i teraz budzą się i powstają spod ziemi, aby znowu zatriumfować. I na koniec To Be Dead to kolejny hicior ze świetnie uwypuklonym basem oraz niesamowitym riffem. Tekst opowiada, tak jak tytuł wskazuje, o byciu martwym i wiecznym śnie. Czas przejrzeć okładkę oraz wkładkę. Okładka jest jedną z najbardziej obrazoburczych i bluźnierczych okładek w całym świecie metalu.
Przedstawia sekcję zwłok Jezusa, oczywiście została ocenzurowana i można ją obejrzeć we wkładce. Na głównym coverze zaś zwłoki są przykryte białym całunem, przez który sączy się krew w miejscach gwoździ, oczu oraz zakrwawionych żeber. Robi to również niesamowite wrażenie. Na pierwszej rozkładówce na białym tle po lewej stronie na wyszarzonej dłoni Jezusa są wymienione teksty utworów, zaś po prawej właściwa okładka płyty, czyli sekcja zwłok Jezusa. Na kolejnej rozkładówce, tym razem na tle stóp Jezusa, są wydrukowane kolejne teksty utworów. Na kolejnej rozkładówce po lewej stronie jest zdjęcie chłopaków z zespołu w takiej tonacji ciemno-bordowej, pewnie imitującej krew. Po prawej zaś stronie na białym tle, na wyszarzonej dłoni Jezusa, są kolejne teksty utworów. Na zamykającej stronie wkładkę, na takim satynowym czerwonym tle, są wyszczególnione tytuły utworów, kto był producentem, inżynierem, skład zespołu, kto napisał teksty i muzykę oraz inne informacje od zespołu, a po prawej stronie logo Deicide. Na płycie CD na czarnym tle główne miejsce zajmuje czerwony logotyp Deicide, a po prawej stronie nazwa zespołu i tytuł płyty. Na stronie zamykającej pudełko w tonacji takiej pomarańczowej jest zdjęcie chłopaków z zespołu na tle muru, a nad nimi napis, że producentem był Deicide oraz Scott Barnes, pod spodem logo Roadrunner. Powiem tak, może większość fanów Deicide ceni bardziej debiut oraz Legion. Ja natomiast Once Upon the Cross stawiam na pierwszym miejscu. Tutaj dla mnie jest wszystko na swoim miejscu i tam, gdzie powinno być. Gdzie szybko jest szybko, gdzie wolno i walcowato jest wolno i walcowato. To jest po prostu kawał świetnego grania i ten album trafia do mnie w 100% i często do niego wracam. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!